Poezja smaku. Poezja smaku. Dobra. A wiesz co to jest? No właśnie nie wiem jeszcze, ale ty już wiesz. Alo Tiki Chat. Klasyk street foodu. My już zaczęliśmy kolejny dzień. Jesteśmy w klinice stomatologicznej. Ireneusz ma problem z zębem, więc musieliśmy przyjechać. Zobaczymy, jak to się tam wszystko dalej potoczy. Klinika wygląda nieźle i mam nadzieję, że go niczym tam nie zarażą, że będzie wszystko w porządku. Kochani, my już jedziemy nad Ganges, będziemy zwiedzali dalej. Żyję, Ze mną wszystko w porządku. Trochę miałem obawy, nawet duże obawy, żeby tutaj iść do stomatologa, ale przeczytaliśmy dużo opinii, jest ok, pan doktor był bardzo miły. Zrobione, temat zamknięty. To, że był miły, to fajnie, ale żeby wszystko było dobrze, nie? To jest najważniejsze. Wydaje się, że wszystko ok, zębem nie boli, to jest najważniejsze. Ja dodam jeszcze, że było czysto i higienicznie i nowocześnie. Co ciekawe, nawet ponieważ wiadomo, że wszedł w butach, to dali mu te takie Ochraniacze na buty. na buty. Tak. Także No dobrze, jedziemy nad Ganges, no i tyle. będziemy się szwendać, będziemy patrzeć, oglądać, Nagrywać. gadać. Wczoraj tu byliśmy w tym samym miejscu, tylko że było chyba już ciemno. Halo. Alo. Szaleństwa ciąg dalszy, nie? Batka, to nie było to samo miejsce, tam to było z koniem, to jest inne rondo, wiesz? Najbardziej męczące jest No tak. to, że zaczepiają ci ryksiarze. O właśnie, to jest przykład. Ryksiarze, tuktukarze i po prostu trudno się od nich uwolnić. Jakby mogli, to by człowieka wzięli za habetę i wrzucili do siebie, czy do tuktuka, czy do rikszy. I są potwornie namolni, bo mówi się im nie, dziękujemy, a oni dalej swoje. Let's go, idziemy dalej, Bartek, chodź. Idziemy. Wykorzystam sytuację i coś powiem na temat wegetarianizmu w kontekście Indii. Indie są najbardziej wegetariańskim krajem na świecie i szacuje się, że około 38% populacji Indii stanowią ściśli wegetarianie. Sądziłbyś? Nie, No, właśnie. faktycznie. My tu trudno spotkać gdziekolwiek jakiekolwiek mięso, Tak, prawda? tak, tu nawet jest problem z kurczakami. Bo praktycznie te kurczaki wszędzie są takie wszędobylskie, a tutaj Wszystkie knajpy praktycznie większość to wegetariańskie. tak. Zdarzają się, że właśnie są te chickeny, nie chickeny, ale w większości właśnie wegetariańskie. No dobrze, to Stygnie ci. no właśnie, stygnia, ja się rozgadałam jak baba w maglu. No jak smakowało? Było pyszne, Wspaniałe. przepyszne. A generalnie o kuchni indyjskiej, co byś powiedziała? Jest taka sobie. Jest monotonna, niby jest dużo tego, różnych tak. wersji, ale mimo wszystko to jest jedno. Czy nie jest za wszystko ostra podobne. dla Ciebie? Jest za ostra. Zawsze staramy się wybrać łagodniejsze danie. To co? Zjedliśmy i idziemy dalej. Chodźcie z nami. Tutaj można powiedzieć, że toczy się normalne życie. Można kupić sobie ryż prażony, tam idzie koza.
Tam siedzą sobie panowie, dyskutują. Owoce, ale ja bym A, się tu nie jest- odważył tych owoców jeść, wiesz? Tu jest psiak, Cholera, tu jest oni ich od cholery. dotykają to rękoma. Kozy, jeszcze tu jedna koza jest. Tam znowu pies. To są takie Raczej przekąski. sucha, no ale dobra, okej. Tam zażywają kąpieli. Bo Pokaż to gdzie. tutaj na dole, ale to nawet tu, Szkoda, że ręcznika nie mamy. prawda? Kurczę. I mydełka. Tu sobie chodzą krowy. Miałam przyjemność wczoraj z jedną, aż się ludzie śmieli, Z czego? no, że miałam przyjemność wczoraj z krową. Tak. Potraktowała mnie na szczęście nie rogiem, tylko pyskiem. Ale mało cię nie przewróciła. No mało mnie nie przewaliła, kurde, tak mnie pierdyknęła łbem. Bo krowa szła, Beata stała na jej drodze. Znaczy ja szłam, no tylko, że ja szłam dużo wolniej. Aha, No, po okej. prostu nie słyszałam, że ona idzie, bo tam był harmider. Bo może... Ciekawe jak, przepraszam, jak ta krowa sprawnie chodzi po schodach. No właśnie, no jakoś sobie dają radę. No dobrze, wiemy. Tutaj jest większość mężczyzn sobie po prostu siedzi. Kobiet jest mało. Tutaj byczek mały. Mu się coś zdenerwowało i szczeka. A co tam jest taka plama? Widzisz tu? Widzę. Tak jakby było coś wylane, taka brązowa. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale Widać, widać. nie wygląda za ciekawie. No dobra, no mówię, toczy się po prostu takie normalne życie. Ganga Aarti w Varanasi to codzienny wieczorny rytuał światła nad Gangesem. Kapłani składają ofiary z ognia i światła świętej rzece, a tłum jednoczy się w jednym rytmie wiary, wdzięczności i duchowej energii. A gdy nad gatami unosi się dym kadzideł, dźwięk dzwonków i mantr, czujesz, że to nie jest zwykłe widowisko. To pulsujące serce duchowych Indii. Ty tutaj w Indiach jadłeś już coś z gazety? Bo w Nie. Indonezji żeśmy jedli. To widać. W Indiach chyba Pierwszy nie. raz jem to przekąskę z gazety, ale bardzo dobra. Taki ryż prażony chyba. Ale to jest coś w podobie, co jadłeś pod Wagrze. Tak, ale troszeczkę Znaczy może się różnić jakimiś tam dodatkami, bo to... bardziej suche to jest. To było czat, jakieś się nazywało, taka, coś w tym stylu. I to właśnie dmuchany ryż to jest bazą, a ewentualnie dodatki mogą być różne. Papryka, cebula, przyprawy. Dobre? Dobre, 20 rupii. To znaczy tak, przyznam się szczerze, nie wiem czy to nagrywaliśmy czy nie. Ja sobie kupiłam któregoś razu wczoraj na Gatach kupiłam sobie ryż, tylko że ja nic nie chciałam do niego. Ja kupiłam sobie taki ryż sauté, bez niczego. I powiem szczerze, że jest pyszny. Pyszny, tak.
A dodatki, no to To tak. nie z przyprawami, z cebulą, bo czuję cebulę, czosnek. Znaczy ten dmuchany, który ja kupiłam, ten niby sauté, to też był z przyprawami jakimiś. Tylko, że on tak jakby był już jakoś uprażony z tymi przyprawami. A ty masz jeszcze tu dodatek w środku. Tylko cholera, tu jest często dodawane dużo soli. I później się zalewam wodą, O, tak tak. mi się chce pić. Tak, Ale sól- jest smaczne. sól Jedziemy jest już do fajna. hotelu. Dobra, jedziemy. Kochani, próbujemy odgadnąć, co oni tu sprzedają. Matka, rozszyfrujesz, czym oni handlują, ale ta kolejka, tą kolejkę również widziałem chyba wczoraj, wiesz? Zapewne sprzedają coś dobrego, dlatego że stoi tutaj masa Indusów. Halo, dobre? Przepyszne. Powiem tak, poezja smaku. Poezja smaku. Dobra, a wiesz co to jest? No właśnie nie wiem jeszcze, ale ty już wiesz. Alo Tiki Chat, klasyk street foodu i to szczególnie właśnie w Varanasi. I pan tutaj pokazywał, żebym pokazała nazwę tej restauracji. Kochani, jak będziecie w Varanasi, koniecznie spróbujcie. Przepyszne. Oni tu mają różne rzeczy. Czegoś takiego dawno nie jadłem. Zaraz namówię Beatkę, żeby również spróbowała. Pyszne. I to jest tak, to są smażone, nie, to nie jest smażone, to jest gorący sos z białego grochu z ciecierzycy. Posypka to jest kolendra i orzeszki, a sos to jest tamaryndowy, kwaśno-słodki i zielony, zrobiony z mięty i z kolendry. I tak jak właśnie tutaj jest Ireneusz ma, podawany w glinianej miseczce. Także Przyjdę tu jutro jeszcze raz. tak. I Wspaniałe. zapłaciliśmy za to 60 rupii. Pycha. No dobrze, to Kochani widzowie, nasz dzionek dobiegł końca. Indyjskiej przygody ciąg dalszy oczywiście będzie. Jeszcze przez kilka dni. Kończymy dzisiejszy dzionek. Idziemy do hotelu. dzień był Bardzo, zarąbisty. bardzo ciekawy. Tak, bardzo ciekawy. Mnóstwo ciekawych rzeczy widzieliśmy. Tak. Jeden gat krematoryjny i jeszcze na drugim gacie byliśmy na Ganga Arti. Bardzo, bardzo takie... Ciekawa uroczystość. Tak naprawdę no można powiedzieć, że to było widowiskowe, po prostu widowiskowe. Ja wiem, że to jest modlitwa, oni się modlą i tak dalej, bo oni się właśnie modlą do tej świętej swojej rzeki Gangi, ale to było po prostu widowiskowe. Patrzyliśmy na to z otwartą... Paszczą. Co ty? No. Tu mnie zaskoczyłaś. No dobrze. I z 2 paszczami. Ten hotel za nami, który świeci na niebiesko, to jest nasz hotel właśnie. Idziemy. Trzymajcie się. Widzimy się jutro. Pozdrawiamy. Dzień dobry kochani. Witajcie kolejnego dnia. Ciąg dalszy indyjskiej przygody trwa. Plany na dzisiaj jak najbardziej są. A chcecie się przekonać? To zostańcie z nami. Tak jest. Mamy nadzieję na dobry dzień. Wszystkiego dobrego. Co ciekawe, przed chwilą facet nas prosił, żebyśmy usiedli i chcą nas częstować. Ja wiem, widzę, mina, tak. Ale tutaj od samego rana to wszystko żyje. Po prostu tak na wysokich obrotach. Przyszliśmy tutaj dzisiaj z samego rana na ten gat, na którym wczoraj odbywała się ta ceremonia Ganga Arti i będziemy chcieli popływać łodzią. What? Zobaczymy,
na ile będą chcieli nas orżnąć. Mniej więcej wiemy, jaka jest cena za pływanie, więc wszystko się okaże. Ale no, jestem pod wrażeniem, ile tu jest ludzi z samego rana. Jestem pod wrażeniem. No, ludzi tu jest od jasnej cholery. I Łodzi też. I Łodzi też, tak. Oni mają wyznaczone te takie punkty, gdzie się mogą kąpać. One są odgrodzone. Zauważyłeś to? Jak na basenie. Jak na basenie, tak. Polewają sobie głowy. Niektórzy nawet... Kurna, ręki bym nie sadził do tej wody. Kochani, teraz będziemy godzinę pływać po Gangesie. To by na co? Jak, Beatka, masz obawy? Trochę się cykam, bo ta łódź tak pozostawia wiele do życzenia. No ale dobra, no ludzie pływają, to i my możemy popływać. Dziury w podłodze. Najgorsze to jest to, że zamoczyłam łapy, Ale już myła spirytusem. Wrzucała te kwiatki na szczęście. a łódź się zachybotała dosyć Tak. mocno i zamoczyłam łapy. No, Dobra, no przeżyję. damy radę. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Tak jest. Ale najważniejsze to jest to, że mamy kapoki. Godzina na wodzie, a wrażenie jakby świat zwolnił. Z tej perspektywy Varanasi pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Jedziemy, kochani, rykszą. To takie dla nas trochę niehumanitarne, nie? Ja już mam wyrzuty sumienia i właśnie się przed chwilą Irka pytałam, czy nie zejść, bo on nas pcha pod górę po prostu i aż mi jest go szkoda. Ale on szedł za nami 100 ciężcy metrów. jak jasna cholera. On nas- Irek, ty zostaw tam. Niestety nie udało nam się rykszą dojechać do celu, gdyż ryksiarza zatrzymał tu policjant i powiedział mu, że dalej nie może jechać. Ale trochę się dziwimy. Ale to może być kwestia tego, że oni uratowali mu życie. Ci policjanci uratowali życie temu ryksiarzowi, żeby nie musiał dwóch wielorybów tachać tam. Było trochę pod górę i on nawet nie jechał na tym rowerze, tylko go pchał. Ale my mu i tak zapłaciliśmy. Tak, tak, no bo wzięliśmy go, on nas przewiózł, no nie wiem, 100 metrów. Tak. Jesteśmy pod świątynią Shri Kashi Vishwanath Dham. Kompleks świątyni Kashi Vishwanath, jednej z najświętszych świątyń hinduizmu, która jest poświęcona Bogu Shiwie. My tam nie będziemy wchodzić, bo trzeba zostawić praktycznie wszystko, nic nie można tam wnieść, kompletnie. Ani, ja już pomijam, że telefon czy kamerę. Jest. I po prostu zobaczymy ją tylko i wyłącznie tutaj z zewnątrz. I dla hinduistów jest to absolutny numer 1. A Vishwanath znaczy Pan Wszechświata. To jest tutaj, to co widzimy, to jest nowa brama kompleksu, otwarta w 2021 roku i prowadzi ze Starego Miasta prosto w stronę Gangesu. To tylko część naszej wędrówki po Varanasi. Dalsze zwiedzanie już w kolejnym odcinku.